Zmęczeni już remontem, Uciekamy z Sycylii, jesteśmy obecnie na Teneryfie. aby naładować baterie i wrócić do Was w lepszym wydaniu. No i wreszcie, Wracamy na Sycylię. ostatniego pobytu minęły tutaj dobre 2 miesiące. Jeden nie żyje. A kukaracza? Próba numer 2. Zaraz się rozładuje i coś z tego będzie. Koniecznie zostańcie z nami do końca. Witajcie, witajcie. A więc tak, zmęczeni już remontem, bo jednak od roku czasu cały czas latamy tylko i wyłącznie na wakacje, powiedzmy, ale tak naprawdę oczywiście, tak jak to widzicie, remontować. Stwierdziliśmy z Agatą, że czas na odpoczynek. A więc tak, jesteśmy obecnie na Teneryfie. Mamy listopad, piękna pogoda, 23 stopnie dzisiaj, od jutra już po 26-27 stopni nawet. No i co, stwierdziliśmy, że troszkę pozwiedzamy, nie za dużo, większość czasu odpoczniemy sobie na baseniku, no ale to co uda nam się zwiedzić, stwierdziliśmy, że coś Wam nagramy, żeby coś pokazać, może ktoś akurat chce się tutaj wybrać, kogoś to zainspiruje, no i zobaczy coś ciekawego, że faktycznie warto tu przyjechać. Taki mamy widoczek na nasz hotel. Pokaż na Los Gigantos. O, Gata jest. No i tutaj wchodzimy do góry na taki jakby główny dukt, z którego będziemy już szli do miejsc docelowych. Za nami Los Gigantes, które widać również od nas z hotelu na całej szerokości. Piękny widok. Naprawdę robią wrażenie. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać, ale te skałki, ta kolorystyka przechodząca w czerwone kolory naprawdę wygląda imponująco. Więc jeśli ktoś z Was czegoś takiego nie widział, myślę, że będzie mu się podobało. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, a chcecie zobaczyć, jak potoczy się nasza przygoda z remontem domu na Sycylii, zostawcie suba i bądźcie z nami do końca. Widoczki piękne. Co mnie tutaj urzeka? Przede wszystkim czystość. Naprawdę jest tu mega czysto. Mega spokojnie. Naprawdę nie czuć, oczywiście w tym okresie, nie wiem jak tutaj jest latem. W tym okresie naprawdę czujemy w ogóle takiego natężenia ruchu. Jest wszędzie spokojnie, cicho. Nie? Ale też jesteśmy poza sezonem, nie? No, jesteśmy poza sezonem jak najbardziej, ale myślę, że to jest plus, bo gdzie teraz u nas obecnie w Polsce mamy 1 stopień, przymrozki dzisiaj były, więc różnica jest naprawdę duża. Poszliśmy do Lidla na szybkie zakupy. Jak ktoś ma dużo miejsca w bagażu podręcznym, to jak najbardziej tutaj ich takie jakieś tradycyjne... Nie można? Podręcznym, to jest A, pochodzenia dobra. zwierzęcego. No, nie wiem czy można. Nie, czy nie można. Nie można. Pan mówił wczoraj, że można. Nie, ale nie w podręcznym nie ma, to jest pochodzenia zwierzęcego, to tak nie można przewozić, tam jest jakieś ograniczenie na pewno. Dobra, w każdym razie jak chciałby ktoś sobie spróbować, no to wybór jest fajny, nie? Dobra, zaczynamy zwiedzanie. Wpadliśmy na genialny pomysł, idąc sobie za Agatą. Zauważyliśmy wypożyczalnię skuterków. O i proszę, jest tutaj nasz piękny sprzęt. Nie nagrywaliśmy Wam samego wypożyczenia, bo sami byliśmy podjarani. No i co? Wybraliśmy się do wsi, która nazywa się Maska. Jesteśmy już wysoko w górach, dlatego też mam bluzę na sobie, mrzy delikatnie. Jak się idzie, nie jest źle. Natomiast jak jedziemy, no to jednak wieje trochę mocniej, jest dość chłodno. Idziemy teraz właśnie na punkt widokowy, który tutaj mieliśmy po drodze. O, a tą drogą tutaj jechaliśmy. Podobno bardziej niebezpieczna niż na Majorce. Nie no, widok jest piękny. Tą drogą tutaj będziemy jechać dalej do tej wioski. Doszliśmy do takiego punktu widokowego właśnie tutaj na narożniczku. No i zobaczcie sami. Chyba nie trzeba mówić nic więcej. A więc widzimy się za parę minut. Dobra, dotarliśmy na miejsce. Tak to wygląda. Widoczek naprawdę fajny. Może dzisiaj pogoda jakoś tak super nie dopisuje, bo właśnie kropi. No ale nie jest źle.
to Maska, miejsce ukryte w górach między gigantycznymi klifami. Jeszcze niedawno nie było tutaj dobrej drogi, tylko szlak dla pieszych lub osłów. Dziś dojazd to jedna z najbardziej krętych tras na wyspie i serio, można tutaj się spocić za kierownicą. A na końcu czeka Was wąwóz, którym dojdziesz aż do oceanu. Ale tutaj mieszkać, kurczę, współczuję codziennie tej trasy. A myślę, że to tylko i tak jest w celach turystycznych, więc myślę, że nikt tutaj nie jest na dłużej. Mam nadzieję, że coś zjemy, bo już tak któraś z kolei knajpka, większość była zamknięta. Jedna tu widzę jest otwarta, no i zobaczymy w ogóle, na co możemy tutaj liczyć. Czekamy właśnie takiej tutaj jednej otwartej restauracji na coś do jedzenia. W sumie czekamy na miejsce. No i patrzymy, że mamy nasze tutaj wino bananowe. Po naszemu napisane. Ciekawe dlaczego? Nie wiem, może uda nam się dowiedzieć, to zdradzimy wam tą tajemnicę. Jak wygląda restauracja w środku? Powiem wam szczerze, że wygląda tu trochę jak u nas w Zakopanem. Taki klimacik. No ma to coś w sobie, wszyscy siedzimy tak mocno ściśnięci z innymi ludźmi przy stołach. No ale ważne, że jest miejsce dla każdego, no i mamy nadzieję, że jedzenie będzie bardzo dobre, bo to chyba podstawa i najważniejsze. No ale to okaże się za chwilę, no i damy wam znać, czy było warto. Jako pierwsze dostaliśmy serek dżemem z kaktusa. Wygląda fenomenalnie, zaraz zobaczymy jak smakuje. Widzicie, u nas zawsze przed każdym jedzeniem najpierw Agata musi zrobić sesję fotograficzną. No ale dzięki temu też pokazujemy wam co jemy. Weź ten koszyk z okruszkami. No widzicie, kurczę, musi być A te okruszki, cała aura musi być, Kto chciał żeby to oglądać wyglądało. nasze okruszki. Dobra, próbujemy to. Mam nadzieję, nie jest gorące. Bardzo dobre. Taki mega delikatny ser. I super słodki dżemik. Dżem smakuje jak jabłecznik. Trochę tak, no. Polecamy. Tak. Więc tak, w miejscowości Maska. Bar nazywa się Fidel, jakbyście szukali go w Google. Jak dla mnie rewelacja. Czy już się dowiedzieliście, czy jeszcze nie? Ja jestem dość bardzo wybredną osobą. Bardzo lubię zjeść dobrze. I myślę, że moje opinie zawsze są trafne. No chyba 90 parę procent ludzi, którym coś polecę, jest z tego zadowolona. Jedzenie było naprawdę spoko. Warto zamówić te ich tutaj takie lokalsowe przysmaki, jakieś sery różnego rodzaju. My wzięliśmy tylko jeden. Przepyszna przystaweczka z takim ich sosikiem. Ciężko mi nazwać Mojo. jaki to był, ale najprawdopodobniej to był sos mojo. Nie jest taki tutaj z Teneryfy, tylko po prostu typowo taki kanaryjski. Możemy wam polecić. I teraz z pełnymi brzuszkami wracamy do naszego skutera. Mam nadzieję, że stoi w miejscu, w którym go zostawiliśmy. No bo troszkę oczywiście zaparkowaliśmy gdzie nie trzeba. Teoretycznie nie powinien nikomu przeszkadzać, no ale wiecie, zaraz się wszystko okaże. Dobra, kończymy wizytę w miejscowości Maska. No i zmierzamy zwiedzić coś innego. Jeszcze nie wiemy do końca co. Zaraz Agata pewnie coś poszuka, może znajdzie. No i damy znać, gdzie się znaleźliśmy. Teraz jesteśmy w prowincji Santa Cruz i przyjechaliśmy zobaczyć taki punkt widokowy, który znaleźliśmy na mapie. No zapowiada się ciekawie. No oprócz wiadomo tych graffiti, które zniszczyły tutaj piękne zejście, ale wygląda na dole to całkiem fajnie. O, całkiem ładnie. Idziemy trochę połazić po skałach. Czyli ulubiona czynność Agaty. Agata uwielbia chodzić po skałach. O, tam jest chyba ten naturalny, jak to się nazywało, Agata? Ten basen naturalny. Tam macie na wprost. No tu faktycznie tak jak na Marsie. Klimat skalisty, skałki trochę czerwonawe. Pięknie to wygląda. O, jest Agata, fotografka. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Nie no, klasa. Gdzieś wejdziemy do góry sobie, o. Niby prosta sprawa, woda
między skałkami, ale robi to naprawdę wrażenie, fajnie to wygląda. O, wyłoniłaś się. Hello! Tu zobaczcie jakie fale. No naprawdę robi wrażenie. Niedawno zmyło właśnie, nie wiem czy w takich miejscach gdzieś ludzie spacerowali właśnie przy takich klifach. Były bardzo duże fale, no i parę dni temu pozmywało ludzi po prostu z nich. No niestety trzeba uważać. No tak to wygląda, widać, że te wszystko cud wyżej podniesione. No woda naturalnie, jak jest wysoka fala, wlewa się tutaj do środka. No i takie piękne jeziorko nam tutaj powstało. A ocean dzisiaj dość zbliżony. A może uda mi się wyostrzyć. Na skałkach pełno krabów siedzi. Postaram się wam to przybliżyć i pokazać, ale nie obiecuję, że to się uda. Chyba mamy fajnie zabawa skoków do wody. Ciekawa sprawa. Więc tak, jest tu gdzie pochodzić. Fajne miejsce. Myślę, że jak się uda, to stawimy jakiś tutaj odnośnik lokalizacyjny i co? Coś jeszcze, Agata, powiesz ciekawego? Nie było rozsądne skakać stąd, ja nie polecam. No, może nie jest rozsądne skakać, ale widoczek jest super już. O, zobaczcie. O, tu mamy tą czarną plażę. My na niej, tutaj na niej byliśmy? Nie, na tej nie byliśmy. Na tej nie. To jest ta najlepsza To jest, czarna plaża. to jest najlepsza czarna plaża w okolicy. Faktycznie duża, jak na czarną plażę. No i w tle oczywiście Los Gigantes, które ciągną się daleko. Super to wygląda. Jestem ciekaw jeszcze jak one wyglądają od strony morza. Może uda nam się przekonać. Zobaczymy jak to się podaczy dalej ta nasza podróż. O, zobaczcie, ja tutaj po drodze już pierwsze świąteczne ozdóbki. Kurczę, dziwnie to tak, wiecie? Tak gorąco, fajna pogoda, a tutaj trzeba święta obchodzić. Tak ciężko mi się odnaleźć w takiej sytuacji, gdzie jednak nie ma tego chłodu, może i śniegu. No śnieg to jak jest u nas, no to idealnie. No ale wiecie, tu zupełnie co innego, krótki rękawek i święta. Dziwne, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jak wy do tego podchodzicie. Może macie jakieś odmienne zdanie. I przed nami ostatni punkt dzisiejszego dnia. Ta plaża, którą widzieliście przed chwilą z tych skał, czarna. Właśnie na nią zmierzamy. W sumie wyszło to przypadkiem, bo Agacie się zachciało wejść na smoothie i na kawkę. No ale czarniutki. Jestem ciekawy jak to widać, bo jest naprawdę czarniutki i się on pięknie mieni, tak jakby był z brokatem. Minęły 2 dni, 2 czy 3, może 3. No i zdecydowaliśmy się znowu na wynajem naszej maszyny. Tak się ona prezentuje. Agata też już gotowa do jazdy. Gotowa jesteś? Mentalnie tak. Mentalnie tak. Agata zaplanowała całą trasę. Mamy do zwiedzenia parę punktów. Zobaczymy jak to pójdzie, czy uda nam się dotrzeć tak daleko. Może coś jeszcze wam pokażemy. Dobra, jesteśmy na pierwszym przystanku. Wiatr na autostradzie straszny tutaj, ale powiem wam tak, nie wiem gdzie jesteśmy obecnie, ale naprawdę wygląda to super. Z tego co mi zdążyła Agata powiedzieć, bo już wystrzeliła szybko do przodu, żeby robić zdjęcia, to tutaj cały rok jest równy wiatr. No, ludzie w każdym bądź razie surfują na deskach z tymi żaglami. No jest ich tutaj naprawdę
bardzo dużo, kurczę, no myślę, że setki, bo tam w lewo widzę, że oni nadal się ciągną, no niesamowite. A zobaczcie tu ile ludzi na plaży dopiero rozkłada swój cały sprzęt i zaraz będą pewnie surfować. Pięknie to wygląda. Naprawdę bardzo duża ilość ludzi w tym miejscu. To miejsce nazywa się El Medano. Wow, naprawdę jest tutaj setki ludzi. Pięknie to wygląda. Na szybciutko zatrzymaliśmy się teraz w miejscowości Candelaria. Jeśli ktoś tutaj chce coś zwiedzić, to naprawdę polecam. Bardzo ładne, urokliwe miasteczko. Fajny tutaj taki deptak, który prowadzi do głównej atrakcji, czyli do takiego tunelu wykutego w skale, przez który można ładnie sobie przejść na drugą stronę, ale niestety oczywiście nam się trafił remont, no i nie możemy obecnie się tam dostać. To jest bardzo takie znane miasteczko. Ja bym porównała to do jakiegoś takiego naszego Lichenia, czy coś takiego, że jest takie Musi mówić. pielgrzymkowe po prostu i że jest tutaj jakaś bardzo ważna bazylika. Ale nie Tak, wszędzie tutaj też na magnesikach, czy na jakichś ręcznikach nawet. Gdzieś tam Agata zrobiła właśnie zdjęcie z jakimiś świętymi obrazkami. No, ręcznik ze świętym obrazkiem to już chyba trochę... Nie wiem co wy o tym sądzicie, ale jak dla mnie no to już trochę kicz i trochę przegięcie jednak, nie? No ale każdy, jak ktoś lubi takie, to czemu nie, niech sobie takie kupuje, nie? Zobaczcie, tutaj już przygotowania do świąt pełną parą, jakiś żłobek. Już na sklepach pojawiają się ozdoby pierwsze. Do góry też widzimy takie na ulicy do oświetlenia, takie neony porozkładane wszędzie, też na lampach mamy porozwieszane światełka. Zaczynają te przygotowania, jak można zobaczyć, zobaczcie. Listopad, a w sklepach już pełen asortyment świątecznymi sprawami. Agata na pewno jest mega zadowolona, bo ona lubi już takie klimaty. To dla mnie trochę za szybko, trochę mi to zawsze psuje tą magię świąt. O, i zobaczcie, co tu rośnie ciekawego. Że gwiazda betlejemska. No my na nią trochę musimy zawsze czekać, żeby ona taka ładna się zrobiła. O, nie wiem czy widać. Nie wiem czy widać. Mieliśmy jechać dokąd mieliśmy jechać, Agata? O Gór Anaga. Mieliśmy jechać do Gór Anaga, ale jak widzicie, nie wiem czy to widać na kamerze, jest bardzo duża mgła w wyższych partiach. No i niestety gdzieś tam po drodze coś przepadywało, więc chyba jednak rezygnujemy, nie? No i co? Idziemy się przejść tutaj po miejscowości, bo wygląda to ciekawie. Może coś znajdziemy fajnego. Byliśmy przed chwilą na rewelacyjnej uczcie, którą wybrała Agata oczywiście, jak zawsze. No nie, akurat nie trafiliśmy na nic fajnego. Mieliśmy trochę inne oczekiwania, ale dobrze, że nie byliśmy głodni, więc to nas uratowało. Bardzo ładna też architektura, bardzo podobają mi się te kolorowe domy na każdym rogu i wygląda to ładnie, schludnie. Większość budynków tu jest naprawdę bardzo ładnie odnowionych, co jest wielkim plusem. Aż chce się tu faktycznie spacerować i no jest miło i przyjemnie. Dobra, no i co, tak kończymy dzisiejszą wycieczkę. Wracamy z powrotem do hotelu. Czeka nas... To już chyba koniec przygody na Teneryfie. Chyba tak. Chyba to już koniec przygody na Teneryfie dla Was. Widzimy się na remoncie. Witajcie, witajcie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku. Mamy dzisiaj 5 stycznia 2026 roku. Dla Was to jest pewnie żadna różnica, bo widzicie te filmy w krótkim odstępie czasowym. Natomiast dla nas od ostatniego pobytu minęły tutaj dobre 2 miesiące. Byliśmy tutaj od drugiego dnia świąt. Mieliśmy gości, dlatego prędzej nic tutaj nie nagrywałem. Coś tutaj posunęło się z pracami i chciałbym właśnie na samym początku Wam to pokazać. Zacznijmy od korytarza. Za wiele się nie zmieniło, ale jednak.
mamy szafeczkę, do tego lustro. No ale jak widzicie, coś poszło nie tak. O, jak na palcach stanę, no to wtedy mnie widać. A, właśnie Agata się odzywa z łazienki. No to jest wina niestety Agaty. Mówiłem, żeby kupić tutaj dłuższe lustro. Nawet, czekajcie, odsunę wam się, żeby było gdzieś może dotąd. I tu bym je powiesił aż do samego końca, bo tutaj w tym miejscu zostawiliśmy haczyk, dlatego albo musiało być wyższe, albo po prostu coś takiego, żeby tutaj pasowało. No ale no niestety uparła mi się dziewczyna, no i jest jak jest, póki co, potem będziemy się tym martwić. Na korytarzu również pojawił się biokominek, no ponieważ mamy tutaj zimę i on tutaj nam dogrzewa tą część, tam oczywiście klimatyzacją grzejemy, więc nie ma problemu. Idąc dalej, nasza sypialnia, no ta uważam, że już jest zrobiona tak, jak w końcu powinna być. Pościele dojechały z Polski takie, jak miały być. Obrazy, wszystko powieszone, no i oczywiście tego nie widzieliście prędzej, no to przyszła nam zasłonka taka podwójna. Jedyną rzeczą, jaką jeszcze tutaj będę musiał zrobić, to jest wymiana sznurka od rolety, tylko że jest to dość tutaj skomplikowana sprawa, nie idzie to tak prosto, musimy być w dwie osoby, trzeba do góry rozebrać całą tą kasetę, w której to się znajduje, no jest dość z tym roboty. No dobra, ale dalej, co tu jeszcze mamy? No to okno na świat nam przybyło, telewizorek, żeby coś czasami sobie obejrzeć, wieczorem jakiś filmik. Na dworze dzisiaj mamy bardzo ładny dzień. Mamy ponad 20 stopni, 21 stopni ma dzisiaj być w ogóle, więc naprawdę super pogoda, jak na ten czas. Przez ten czas, co tutaj byliśmy, pogoda też była całkiem spoko, jednak przez wilgoć, która jest w powietrzu, to ciepło, mimo tych nawet 18 stopni, no to czasami trzeba założyć tą bluzę, no niekoniecznie na słońcu, bo na słońcu naprawdę jest spoko, na krótki rękaw spokojnie można sobie chodzić, tak samo jak byliśmy na jakimś małym zwiedzaniu, no to tak samo spokojnie na krótki rękawek jest idealnie. Idąc dalej naszym w końcu białym korytarzem, jesteśmy w kuchni i salonie jednocześnie. No tutaj aż tak wiele się nie zmieniło, ale proszę bardzo. Zamówiliśmy tutaj w jednym ze sklepów taką szafeczkę, taką a la wyspę. Myślę, że spoko sprawa. Już wam tłumaczę dlaczego. Jest to miejsce takie przeznaczone troszeczkę do gotowania. Mamy tutaj airfryera i oczywiście pod spodem zdecydowaliśmy się w końcu na taką małą turystyczną kuchenkę gazową. A dlaczego? Pewnie pamiętacie, że niestety prąd na Sycylii, no to jest jakieś po prostu nieporozumienie. No i nasze zabezpieczenie, teraz już po całym czasie wiem wszystko jak to jest, z czym to się je. Zabezpieczenie mamy na ten moment na tym mieszkaniu 3,5 kW, czyli tak naprawdę bardzo niewiele. Wystarczy, że włączymy, nie wiem, czajnik, klimatyzację, załączy się boiler i zaraz zaraz nam korki wyskakują. Trzeba lecieć, włączać to. Jest tutaj możliwość zwiększenia tego limitu. Na pewno to zrobimy dla własnej wygody. No i to tyle w tym temacie. A z rzeczy, które jeszcze zostały zrobione, to pojawiła się tutaj już część uchwytów kuchennych. Pozostały mi dosłownie 3 uchwyty do zamontowania. Wokół na dole muszę zamontować, co też pewnie wam pokażę. No i kupiliśmy taki, tu będzie pasek LEDowy. Tu mam samą akurat listwę aluminiową. No i chcemy, żeby ona tutaj przyszła tak pod spodem, po całej długości, żeby troszeczkę doświetlić kuchnię. Jeszcze w pokoju u dzieciaków kupiliśmy 2 takie małe komody na początek i zrobiliśmy firankę. Dodało tak troszeczkę klimatu. I z tej strony 2 takie komody. Też tutaj nagrzewać w tym pokoiku, w razie co tak samo przed spaniem można sobie włączyć. Oczywiście tylko w tym okresie zimowym, później no to już w ogóle nie będzie potrzebne. A jakie dalsze plany? Pewnie nie jeden z was zapyta. To miał być szybki remont łazienki. Nie mam pojęcia, co się stało z tym dziadostwem. A już na starcie wszystko zaczęło się sypać. Zaczynamy kucie łazienki. W tym odcinku wchodzimy jeden z najcięższych etapów całego remontu. Przez warunki atmosferyczne nasz lot został odwołany. Moment, kiedy zaczynasz planować, a życie znowu dorzuca swoje. Zobaczcie, co poszło nie tak i w ogóle, czy damy radę to ogarnąć.